Cześć, z tej strony Tomek z IFMCA. Paweł Rzucewicz z tego studia. Z International Film Music Critics Association. Mam ogromną przyjemność wręczyć Pawłowi nagrodę IFMCA za Breakthrough Composer of the Year. Paweł, ogromne gratulacje. Dziękuję bardzo i dziękuję za to wspaniałe wyróżnienie. Paweł, jeszcze raz gratulacje w związku z nagrodą IFMCA za Breakthrough Composer of the Year. I chciałem Cię zapytać tak, już tutaj chwilkę zajawiliśmy, ale już minęło kilka miesięcy od premiery Znachora. I czym dla Ciebie był ten czas, od tego momentu, kiedy pojawił się koncept, do dzisiaj? Co się zmieniło? Jakie ta praca wywarła na Ciebie? Jakie wrażenie takie ogólnie? To przede wszystkim pozwól mi podziękować za nagrodę i wyrazić słowa wdzięczności i wielkiego wzruszenia, że tak wspaniałe wyróżnienie mnie spotyka. Tym bardziej, że muszę zauważyć, to jest pierwsza nagroda, którą dostaję, więc otrzymanie je od tak wspaniałego grona jest czymś ogromnie wzruszającym i wspaniałym. Także przepięknie za to dziękuję. My również dziękujemy za przepiękną muzykę, Paweł. O Znachorze. To na pewno ten film jest dla mnie szalenie wyjątkowy, bo jest spełnieniem takiego kompozytorskiego marzenia, gatunkowego filmu. Wszyscy kochamy romantyczne, szerokie tematy, a ten film dał mi szansę w taki sposób rozwinąć skrzydła. Także ta muzyka potrafi dobrze pracować na rzecz obrazu, ale również autonomicznie. Wiedzieliśmy, że w Polsce to jest tytuł głośny i znany przez 2 poprzednie adaptacje tej książki. Ten Znachor jest 3. adaptacją słynnej, popularnej polskiej książki i był to tytuł, który przykuwał uwagę i wiedzieliśmy, że będziemy na świeczniku z tym filmem, będzie szeroko komentowany i oceniany, więc na pewno była taka odrobina nerwu, jak zostanie przyjęta nasza wersja tej historii. Dobrze, że wspomniałeś już o tym, jaka ta muzyka jest, jaka chciałeś, żeby ta muzyka była, bo ja pamiętam, na samym początku był taki chyba półtoraminutowa zajawka filmu i tam była ta scena, kiedy Wilczur pomaga na polu Zośce naprawić koło wozu. I wtedy pojawia się Twoja muzyka, kiedy on mówi, że za chwilę będzie szedł do Radomia. I ja już wtedy wiedziałem, z czym my się mierzymy. Że to będzie taka piękna, taka bogata i emocjonalna partytura, która będzie nieść ten film i tych bohaterów. I tak się zastanawiam, w jakich okolicznościach ten pomysł się pojawił, że to ma być tak, a nie inaczej. Troszkę było to oczekiwaniem reżysera, że on wyszedł z takiego poziomu, żeby zrobić film z własnym sentymentem, który, jak się okazało, bardzo dzielimy, do starego kina, żeby to było gatunkowe, szlachetne, jak najbardziej klasyczne. Co też znowu muszę dodać, że jak wspaniałe i oszałamiające dla mnie jest, że zostało to docenione w postaci tej nagrody. Muzyka, która nie jest, zwróć uwagę, odkrywcza, nowoczesna, przełomowa, jest wręcz bardzo klasyczna. Taka myśl nam przyświecała, żeby to było klasyczne z takim pokłonem dla dawnego, gatunkowego kina, dla dramatów, dla takiego kina. Także takie było oczekiwanie, taki był nasz punkt wyjścia w rozmowie, żeby tym filmem taki hołd czy pokłon oddać. Tak, jest wyjątkowo liryczna i tak jak mówisz, że łatwo się utożsamić z tą muzyką, bo jak się ją słucha, to od razu wie się, że to jest filmowa, że to jest osiągasz tą filmowość swoimi dźwiękami. I teraz mam takie pytanie, bo na tej ścieżce nie brakuje tych takich momentów takich doniosłych, wspaniałych, emocjonalnych, ale też są takie spokojniejsze partie, fragmenty, gdzie jest pianino pojedyncze i te melodie się różnią i też jest dużo folku, muzyki tradycyjnej. Tak. I chciałem zapytać, jak połączyłeś te 3 warstwy, te 3 drogi,
jaki tutaj był... Wiesz, te takie piki emocjonalne w muzyce idą za fabułą bezpośrednio. Film jest mocno liryczny. Nasz główny bohater jest dość milczący w tym filmie. Bardzo łagodny, bardzo ciepły, o potężnej posturze, a jednak ma w sobie dużo ciepła, dużo serdeczności i tej tęsknoty za czymś, czego szuka, czego poszukuje, czego nie pamięta, prawda? Więc to naturalnie skierowało mnie na taką myśl, żeby jednak iść za jego duszą, za emocjami, żeby to opowiadać muzycznie. Z tymi pikami tam, gdzie dało się troszeczkę popłynąć, jak najbardziej, natomiast miejsce i czas, w którym dzieje się akcja filmu, były wspaniałym pretekstem do tego, żeby pokazać trochę tej tradycyjnej polskiej muzyki. To jest rzecz, która nie zdarza się często, natomiast tutaj okazało się, że można to zrobić szlachetnie, z wykorzystaniem, to jest coś, na czym szalenie mi zależało, żeby te polskie, tradycyjne, ludowe pieśni zachować w takim kształcie, w jakim one były powtarzane w regionie. Więc nie ma tutaj aranżacji, opracowania tej warstwy wokalnej kreatywnie, że to nie jest muzyka inspirowana polskim folkiem, tylko mamy jak najbardziej autentyczne, jak najbliższe, na tyle, na ile potrafimy to określić, wykonanie tej muzyki ludowej, ubranej w drugą warstwę, tę filmowo-orkiestrową, kiedy orkiestra dochodzi do tych wokali, że na dwóch poziomach budujemy ten nasz filmowy świat, ale z zachowaniem tej autentycznej polskiej muzyki ludowej, która jest przepiękna, a która nawet w Polsce nie istnieje specjalnie w mainstreamie, więc pretekst i szansa pokazania tego też przez to, że film miał naturalnie przez streaming, dystrybucję globalną, pokazania światu kawałka tego naszego polskiego, tradycyjnego, muzycznego świata. To jest też nieczęste, żeby dostać, mówiąc tak jak językiem przestrzennym, tyle miejsca w filmie na muzykę, żeby ją wpleść, żeby ona prowadziła bohaterów, żeby określała emocje, żeby była osobnym takim bytem, bo teraz jak się okazuje po wydaniu płyty, to ją się świetnie słucha. Bardzo to jest miłe i bardzo się cieszę. Ja do końca nie byłem pewien, czy uda nam się zebrać tę kompilację w taki materiał, który będzie wdzięczny do słuchania. W filmie zawsze pretekstem jest scena. Ta muzyka czemuś towarzyszy. Dialogowi, albo spojrzeniom, albo tym byciu razem w ciszy. I masz ten aspekt obrazkowy, który to uzupełnia. Ja zwykle pracuję tak, żeby z pokorą dla obrazu, nawet jeżeli to działa na niekorzyść takiej atrakcyjności muzyki, to jednak muzyka, po to ona powstaje, żeby służyła filmowi. To jest jej pierwszy i nadrzędny cel. Rzeczywiście wspaniale się zdarzyło i to jest przemiły zbieg okoliczności, że ten film okazał się być szalenie pojemny na melodię, na harmonię, na to, żeby ta muzyka mogła istnieć, nie dominując tego filmu. I to mnie bardzo cieszy, że udało się te dwie rzeczy połączyć, że ta muzyka, tak jak mówisz, że słucha jej się w oderwaniu od obrazu, to cudowne, natomiast wierzę, że nie przeszkadza ona nie przeszkadza filmowi. Absolutnie. Nie popełnia tego grzechu. Nie. Wręcz przeciwnie, pomaga, uzniośla. To jest ciężko sobie wyobrazić teraz ten film bez tej muzyki. Ale troszeczkę chcieliśmy mniej tej muzyki. Wiesz, ten proces powstawania muzyki jest szalenie żywy. Kiedy spotykamy się na spotting session po raz pierwszy, tutaj oglądamy film bez muzyki, dyskutujemy, gdzie czujemy potrzebę muzyki, gdzie ona jest istotna, gdzie ma jakieś znaczenie dla historii i prowadzenia jej do przodu. Tej muzyki było dość mniej. Wiesz, w trakcie, jak już robiliśmy przeglądy 30 minut filmu, 50 minut filmu, tak się spotykaliśmy mniej więcej co 2-3 tygodnie, żeby rozmawiać i dyskutować o postępach pracy z muzyką, okazywało się, że można więcej, że można jeszcze dokolorowywać ten świat, też nie burząc opowieści. No i tak się rzeczywiście ten score urodził. Trochę zajawiłeś, ale interesuje mnie ten temat, właśnie jak ta muzyka powstawała, bo często jest tak, że niektórzy kompozytorzy otrzymują już film
który już jest zmontowany i mają tam, powiedzmy, w skrajnych przypadkach to, nie wiem, 2 tygodnie, żeby skomponować. A czy ty miałeś tak, że już wiedziałeś, co musisz nagrać, potrzebowałeś scenariusza, potrzebowałeś jakichś uwag, czy to było na zasadzie rozmów, czy takich prostych właśnie pomysłów, które się zrodziły, na przykład nie wiem, na pianino. Jak to ewoluowało? Wiesz, na tyle, na ile to możliwe, staram się unikać czytania scenariusza. To jest dla mnie wielki kłopot i obciążenie, że film, który wyobrażam sobie w głowie po czytaniu scenariusza, zwykle bardzo się różni od tego, co mamy finalnie nakręcone z aktorami, z jakimś tempem, z jakimiś emocjami. I ten sentyment do własnego wyobrażenia filmu bywa przeszkodą dla przyjęcia obrazu takim, jakim on jest i reagowaniem muzycznie na zastaną sytuację, taką, jaką mamy. Więc w miarę możliwości pracę rozpoczynamy od momentu zamknięcia montażu. Jeżeli terminy pozwalają na to, to ten moment rozpoczęcia prac zaczyna się w chwili, kiedy powstaje final cut obrazu. Wtedy ten proces jest bardzo klasyczny i taki wyuczony w ogóle z podręcznika do kompozycji muzyki, do filmu i telewizji. Ten stary taki amerykański bryk, który jest absolutnie Biblią, jest nieoceniony, jeżeli chodzi o film scoring. Więc to jest podręcznik, który ja z marzeniem, żeby zostać kompozytorem filmowym, pochłaniałem, żeby wiedzieć, jak muzyka do filmu powinna powstawać, jak nawet od strony technicznej, jak ten proces wygląda. Więc zaczynamy klasycznie od spotting session. Spotykamy się z reżyserem, z producentem, z konsultantem muzycznym, ze wszystkimi kreatywnymi, decyzyjnymi osobami i rozmawiamy o tym, jak odczuwamy w ogóle film, jakie potrzeby nam wynikają z historii, z fabuły, w jaki świat chcielibyśmy pójść, wymieniając się i dzieląc pomysłami. Następnie powstają prewki muzyki w oparciu o samplowane instrumenty i spotykamy się co jakiś czas, żeby sobie przejrzeć kolejną partię filmu, ocenić, czy nam się podoba, czy potrzeba nam gdzieś wzmocnić emocji, skończyć muzykę wcześniej albo jeszcze pociągnąć dłużej. Tak jak mówię, proces jest żywy i cały czas się zmienia, ale po tym pierwszym spotkaniu mamy jakieś wyobrażenie od początku do końca, jak chcielibyśmy to poprowadzić. Nie wszystko się zgadza, wiesz, to jest naturalne. Możemy sobie wyobrazić, że w danej scenie muzyka nam nie będzie potrzebna, ale jak pojawi ci się pomysł i się okazuje, że to działa na rzecz obrazu, jest świetnie. W przeciwną stronę też to działa, że nie wyobrażamy sobie jakiejś sekwencji bez muzyki, że taka przy oglądaniu bez muzyki żadnej tego filmu, potrzeba w głowie się pojawia, a kiedy muzyka powstaje, okazuje się, że nie, że jednak scena bez muzyki silniej potrafi wybrzmiewać. Cisza jest przepotężna akurat w muzyce filmowej. To, co mi się bardzo podobało i cieszę się, że to poszło w tę stronę, że nie było tej koneksji pomiędzy filmem Jerzego Hoffmana. Najwyraźniej potraktowałeś jako 2 osobne projekty. Kompozycja pana Marczewskiego i kompozycja twoja. Zbudujmy nowy świat muzyczny, zbudujmy nowe motywy na bazie rozmów z producentami i miejmy coś swojego w kontekście tej adaptacji. Wiesz, to przyszło od początku. Wiesz, ten film z założenia nie miał być remake'iem filmu Hoffmana. Ta historia, scenariusz powstał nie na podstawie filmu Hoffmana, powstał na podstawie książki z jakimiś modyfikacjami, jakie wykreowali sobie scenarzyści, więc nie było potrzeby odwoływania się do tego filmu. Też ten emocjonalny środek ciężkości w tym naszym Znachorze jest zupełnie gdzie indziej niż u Hoffmana i dopiero podczas prac nad naszym filmem, jak Netflix opublikował informację o tym, że coś takiego ma miejsce, dopiero obejrzałem po raz pierwszy od początku do końca film Hoffmana, żeby wiedzieć w ogóle, z czym się mierzymy. No bo jakby głosy podniosły się takim szerokim echem w ogóle, że powstaje w ogóle ta adaptacja, że już jest jedna obrośnięta legendą, że to wcale może nie być potrzebne.
kolejny raz opowiadanie tej historii. Więc z ciekawością, ponieważ żyjąc bez telewizora, nigdy nie zdarzyło mi się w tych świątecznych powtórkach obejrzeć tak od początku do końca. Każdy z nas zna jakieś kadry pojedyncze, czy jest ta nasza świadomość w ogóle Winczyckiego, czy Ani Dymnej, czy jakby wszystkich pozostałych aktorów, którzy zaczynali albo których windował ten film Hoffmana. Natomiast nie potrafiłem odpowiedzieć na pytanie, jakby z czym w sercu wyjdziesz po lekturze Hoffmana i dopiero w tym momencie, już mając jakąś, nie może 1/3 filmu napisaną, obejrzałem film ten z lat 80. I to było wręcz uwalniające, wiesz, bo tak jak mówiłem, nie było planu, żeby się odnosić do filmu Hoffmana, ale po lekturze tego filmu zdałem sobie sprawę, jak daleko jesteśmy mimo tego samego szkieletu scenariuszowego od tej poprzedniej adaptacji, i że nasza historia jest zupełnie inna. Zestawianie i porównywanie tych filmów mija się z celem. Więc taka informacja się pojawiła na początku naszych rozmów, że nie robimy żadnych odwołań, że nasza historia jest zupełnie inna, ale jak bardzo inna dopiero sobie zdałem sprawę, mając zestawienie tych dwóch filmów. Więc tak, też wierzę, że to z korzyścią dla filmu i że nie powtarzaliśmy czegoś, tylko ten świat, bohaterowie są inni, są tacy, jakich aktorzy ich wykreowali. To jest wspaniale, że to wyszło od nich i udało nam się mimo trzeciej adaptacji tej książki jednak opowiedzieć coś nowego. To jest cudowne. Paweł, mam do Ciebie jeszcze takie pytanie. Ponieważ Ty pracujesz nad filmem, ale pracujesz też nad serialami. Czyli masz to spektrum projektów, które jest dosyć szerokie. No, zaczynając od, popraw mnie jeśli się mylę, od Pixeli, potem była Carte Blanche, potem były jeszcze jakieś inne tytuły, dzisiaj mamy Znachora, ale były też inne seriale pod powierzchnią na przykład. I gdybyś miał powiedzieć, że co łączy te dwa światy, a co dzieli muzykę filmową i muzykę serialową? Nie potrafię chyba odpowiedzieć. Wszystko jest super, wiesz? To jakby pisanie muzyki jest super. I czy to będzie film, czy serial, technicznie to się różni, ale jakby zamysł masz ten sam. Chcesz napisać jak najlepszą muzykę do materiału, z którym jakby przychodzi tobie pracować. A tak samo poważnie podchodzisz dramaturgicznie, wiesz, do filmu. Nawet wiesz, z mojej perspektywy jakby treść i zawartość i możliwość wykreowania przestrzeni w Znachorze jest na pewno dużo większa i silniejsza niż w jakimś lekkim komediowym filmie, prawda? Natomiast ten jakby stan, w którym podchodzę do filmu, jest tak samo serio. Jak się mierzysz z komedią, która jest szalenie trudnym gatunkiem, a jakby pracujesz tak samo uczciwie i tak samo poważnie. Jakby próbujesz uzasadnić sobie decyzje, stany bohaterów, żeby ich opowiedzieć muzycznie odpowiednio. Przy serialu tyle, że wiesz, masz fabułę rozłożoną na ileś odcinków, prawda? Jak pracujesz z przyzwoitym konsultantem muzycznym, masz wspaniały team, a bywa tak, że po kilku odcinkach ta muzyka już zaczyna powoli żyć własnym życiem. Odcinki są oprawiane przez konsultanta, więc uzupełniasz muzykę, piszesz sekwencje, które są potrzebne, bo się pojawia nowy wątek, wprowadzany jest nowy bohater. Więc w filmie jakby jesteś sam od początku do końca w większym stopniu, mimo że wsparcie konsultanta muzycznego. Najczęściej mi się zdarza pracować z Patrycją Bukowską, którą serdecznie pozdrawiam, jest cudowna i wspaniała i szalenie utalentowana. Więc jest przy filmie takim kreatywnym wsparciem do burzy mózgów, do porozmawiania o tym, jak wybrnąć z sytuacji, która wydaje się być nie do wybrnięcia. Jak rozegrać sekwencję 8-minutową, która wiesz, nie może zostać cały czas na muzyce, że trzeba to popauzować. Wspaniale jest mieć kogoś kreatywnego z takim backgroundem filmowym i z ogromną świadomością muzyczną, że masz kogoś do jakby starcia takich, wiesz, muzycznych rozterek. Przy serialu zdarza się, że konsultant jest głównodowodzącym w ogóle bardziej i kompozytor działa na rzecz, że konsultantka, tak jak Patrycja, układa, montuje te rzeczy, natomiast brakuje jej motywu napięciowego, który zamawia. Zdarza nam się, co jest najwspanialszym systemem serialowym, że
któryś już kolejny, kiedy ta pula muzyki w serialu zostaje skomponowana, Patrycja układa odcinek, przesyła go do mnie, ja wprowadzam swoje uwagi, odsyłam go do Patrycji, która wprowadza swoje uwagi na moje i dopiero odcinek idzie do kolaudacji. I po takiej odbitce kilkukrotnej miewamy poczucie, że rzeczywiście odcinek jest świetnie zrobiony, że jest przypracowany i udaje się precyzyjnie opowiedzieć go muzycznie. Wcześniej powiedziałeś, że jak zaczynałeś wertując książki o muzyce filmowej, czytając rzeczy, ogólnie, więc no, takie pytanie chciałem zadać o twoje inspiracje w kontekście muzyki filmowej. Od kogo zaczynałeś? Co słuchałeś? Czy po prostu, miałeś taką pulę, no nazwijmy powiedzmy Ennio Morricone, Jerry Goldsmith, John Williams, Bernard Herrmann. Nie, zobacz, nie, że mnie kręciło uzupełnianie dramaturgii obrazu muzyką, wspieranie obrazu muzyką, komponowanie muzyki do obrazu, że nie zostałem kompozytorem filmowym, ponieważ byłem fanem Ennio Morricone. Jestem największym fanem Ennio Morricone, umówmy się. Ale nie przez Ennio Morricone chciałem to robić. To kilka razy opowiadałem o tym, jako 13-latka uderzyła w głowę i serce muzyka Davida Newmana z filmu Operacja Słoń, najzwyklej na świecie. I tam w którejś scenie śmigłowiec leci ze słoniem w tej siatce przymocowanym. Szeroka, hollywoodzka, wielka muzyka. Ja to usłyszałem jako 13-latek. Jeszcze w naszej telewizji, gdzie masz lektora, więc wiele z tej muzyki gdzieś ginie w tle. Natomiast w tej pasażowej scenie mnie tknęło rozmach, romantyczność tej muzyki. Było tak zjawiskowe, że mnie walnął piorun, że jaki impact muzyka ma na obrazek, jak to jest poruszające, jakie to jest wielkie i że to jest coś, co ja bym chciał w życiu robić. Też chciałbym mieć taki impact na obrazek. Więc nie poprzez zachwyty nad motywami muzycznymi innych kompozytorów, czy chęci naśladowania kogoś innego. Natomiast ten wpływ na obraz, jaki ma muzyka, to znajduję jako najbardziej inspirującą rzecz w tej pracy. Paweł, ja Ci serdecznie dziękuję i dziękuję za gościnę i życzę Ci przyszłych sukcesów. Bardzo dziękuję. Dziękuję za super rozmowę. Dzięki.